To nie wyglądało jak zwykła znajomość. To nie wyglądało jak spotkanie dwojga ludzi. Wyglądało, jakby ktoś wreszcie cię odnalazł. Jakby znał język, którego wcześniej nikt nie rozumiał. Jakby widział w tobie rzeczy, których wcześniej nawet nie musiałaś wypowiadać. Pamiętał drobiazgi, zadawał pytania, których nikt wcześniej ci nie zadał. Mówił, mam wrażenie, że znam cię całe życie, od zawsze. I ty czułaś to samo. To dotyczy obu płci, i panów, i pań. I dlatego później tak trudno było ci uwierzyć, że coś w tej relacji jest nie tak. Bo jak podważyć relację, która od początku nie wydawała się taka przypadkowa, którą się tam próbujecie dograć, dopasować, tylko jest odpowiedzią na twoje prośby. Jeszcze ci mówił, że się o ciebie modlił. I wymodlił. Jak odejść od człowieka, przy którym miałaś poczucie, że całe wcześniejsze życie prowadziło cię właśnie do niego? W tym filmie pokażę ci, dlaczego początek relacji z osobą funkcjonującą w narcystycznym albo silnie kontrolującym wzorcu może wyglądać jak przeznaczenie. Nie po to, żeby powiedzieć ci, że wszystko sobie wymyśliłaś, i nie po to, żeby sprowadzić całą historię do jednego słowa, że to manipulacja. Pokażę ci coś znacznie ważniejszego. To, co czułaś, mogło być całkiem prawdziwe, ale prawdziwość twojego uczucia nie była jeszcze dowodem prawdziwości jego obietnicy. I kiedy zobaczysz te różnice, zrozumiesz nie tylko dlaczego wtedy uwierzyłaś, zrozumiesz także, jak już nigdy więcej nie pomylić intensywnego początku z bezpieczną miłością. Nie zakochałaś się w niczym. Zacznijmy od tego, co bardzo często odbiera się ludziom po toksycznej relacji. Od prawa do własnego doświadczenia. Bo kiedy relacja się rozpada, otoczenie potrafi powiedzieć, przecież to od początku było widać. Coś ty, serio? Jak mogłaś w ogóle w to uwierzyć? Czy to widać, bo on udawał? Takie zdania nie pomagają kompletnie, a poza tym Polak mądry po szkodzie. One zostawiają cię z podwójnym bólem. Najpierw tracisz relację, a potem jeszcze tracisz zaufanie do samej siebie. Zaczynasz myśleć, że skoro początek był iluzją, to może już nie potrafię rozpoznać niczego. Ja tak miałam. Ja się bałam, że ja już nie będę w stanie rozpoznać, co jest prawdziwe, a co nie. Może moje emocje są bezwartościowe, rozumiesz? Może ja nie czuję właściwie. Może wszystko, co czułam, było jakieś nieadekwatne. Nie, tak nie jest to. Nie zakochałaś się w pustym jakiejś przestrzeni, pustym miejscu. Reagowałaś na konkretne doświadczenia. Uwagę, zainteresowanie, podobieństwo, czułość, obecność, ekscytację, obietnicę wspólnej przyszłości. Każdy na to zareaguje. Twój umysł nie stworzył tych sygnałów z niczego. Problem polegał na czymś innym. Sygnały pojawiały się szybciej, niż mogłaś sprawdzić ich prawdziwość. To jest centralna teza tego filmu, bo początek wydawał się przeznaczeniem, ponieważ poczucie bliskości rosło szybciej niż wiedza o człowieku. Można poczuć się z kimś bardzo blisko i nadal znać go bardzo słabo. Można wiedzieć, czego się boi, ale nie wiedzieć, co robi, kiedy jest sfrustrowany. Można znać historię jego dzieciństwa, ale nie wiedzieć, czy potrafi przyjąć odpowiedzialność. Można usłyszeć jego największe sekrety, ale nie będziesz wiedziała, jak zareaguje na twoje nie. Można rozmawiać do 4 rano o życiu, duszy, przyszłości, a nawet nie wiedzieć, czy jego słowa wytrzymają pierwszy wasz konflikt, pierwszą różnicę zdań, pierwszą granicę i pierwszy moment, w którym przestaniesz spełniać jego oczekiwania. To rozróżnienie jest kluczowe. Zwierzenie daje dostęp do informacji, zaufanie daje dopiero powtarzalne zachowanie. Na zdrowy początek relacji również składają się emocje, zachwyt i oczywiście idealizacja. Nie każda intensywność jest manipulacją. Nie każdy człowiek, który szybko się otwiera, jest narcystyczny. Oczywiście, że nie. Ja po raz pierwszy wyszłam za mąż po 6 miesiącach znajomości. Byliśmy już po ślubie. A mój pierwszy mąż platonicznej swej miłości oświadczył mi się po 2 tygodniach znajomości. Dzisiaj uznałabym to za szaleństwo, ale wtedy byłam bardzo, bardzo młoda, ufna, ale byliśmy szczęśliwym małżeństwem przez naście lat. Rozwiedliśmy się po 19 latach. Posłuchajcie,
Nie każda piękna historia zaczyna się spokojnie, ale bezpieczeństwa nie rozpoznaje się po tym, jak pięknie ktoś wchodzi do Twojego życia. Bezpieczeństwo rozpoznaje się po tym, jak zachowuje się później, kiedy nie dostaje wszystkiego, czego chce. I właśnie tego na początku jeszcze nie mogłaś wiedzieć. Skompresowana bliskość, kiedy tydzień przeżywasz, jakbyś przeżyła już rok. Wyobraź sobie taką scenę. Poznajesz kogoś w sobotę, w niedzielę piszecie przez cały dzień, w poniedziałek opowiadasz mu o czymś, czego nie powiedziałaś nawet części znajomych. We wtorek on mówi o swoim najgłębszym zranieniu, we środę dzwonicie do siebie wieczorem i kończycie rozmową nad ranem. W czwartek mówi, że nigdy nie czuł z nikim takiego połączenia. No ja tak nie miałam, ale podobno niektórzy z Was tak mieli, więc ja nie miałam aż tak szybko, ale to się zdarza. Więc w piątek żartujecie już o wspólnym domu, podróży albo o tym, jak wyglądałoby Wasze wspólne życie. Ja pamiętam, jak on dzwonił do mnie albo pisał do mnie z basenu i mówił: wiesz, kochanie, pływałem i myślałem, wyobrażałem sobie nasze dzieci. Minął tydzień, ale emocjonalnie czujesz, jakby wydarzył się rok. Ja tak się czułam. Jakby życie nabrało tempa. Jakby wszystko, co do tej pory się działo w moim życiu, było po prostu na zwolnionych obrotach, a teraz wreszcie żyję, bo wszystko przyspieszyło. To jest skompresowana bliskość. W krótkim czasie pojawia się ogromna liczba sygnałów, które zwykle skojarzymy z ważną, rozwiniętą relacją. Ciągły kontakt, prywatne zwierzenia, emocjonalna dostępność, specjalny język, plany, rytuały, poczucie wyjątkowości. Badania nad budowaniem bliskości pokazują, że stopniowe pogłębiające się relacje, wzajemne zwierzenia rzeczywiście mogą szybko zwiększyć subiektywne poczucie więzi. To nie jest magia. To jest jeden z normalnych sposobów, w jaki ludzie zbliżają się do siebie. Ale tu pojawia się coś bardzo ważnego. Takie małe ale. Bo poczucie bliskości i wiedza o czyjej zdolności do tworzenia relacji to nie jest to samo. Możesz w ciągu jednej nocy poznać czyjąś historię, nie możesz w ciągu jednej nocy poznać jego charakteru w czasie. Charakter ujawnia się w powtarzalności, w tym, co człowiek robi, kiedy jest zmęczony, kiedy słyszy odmowę, kiedy popełnia błąd, kiedy pojawia się nuda, kiedy nie jest w centrum, kiedy ty masz gorszy dzień i nie możesz dostarczyć mu podziwu, uwagi albo energii, kiedy ty wreszcie potrzebujesz pomocy. Intensywny początek może więc stworzyć dziwne pęknięcie. Twoje emocje są już głęboko w relacji, ale liczba sprawdzonych faktów nadal jest mała. I wtedy zaczynasz korzystać z uczucia jako dowodu. Myślisz, skoro czuję tak dużo i on też, to musi to znaczyć, że wiem o nim dużo. Ale emocje mierzy się siłą Twojego przeżycia. Nie mierzysz je uczuciami drugiego człowieka. Nie mierzy się uczciwości drugiego człowieka w ten sposób. To zdanie warto zapamiętać, bo szybkość może wytworzyć poczucie historii, bliskiej i głębokiej więzi, zanim powstanie prawdziwa, wspólna historia. W zdrowej relacji piękne słowa z czasem zostają podparte doświadczeniem. Człowiek nie tylko mówi, że Cię rozumie Cię również wtedy, kiedy Ty się z nim nie zgadzasz. Nie tylko deklaruje, że szanuje Twoją niezależność, nie obraża się, kiedy wybierasz wieczór dla siebie, nie tylko mówi, że chce prawdy, potrafi jej wysłuchać, kiedy ta prawda nie jest dla niego wygodna. W relacji opartej na kontroli tempo ma inną funkcję. Nie daje Ci przestrzeni, żeby emocje dało się obserwować i żeby te emocje rozwijały się i obserwacja rozwijały się razem. Zanim pojawią się pytania, Ty masz już czuć, że odpowiedź została znaleziona. I właśnie dlatego zwykłe zwolnienie tempa może stać się pierwszym bardzo ważnym testem. Osoba gotowa do zdrowej bliskości może być rozczarowana, ale uszanuje Twoje tempo. Osoba, której zależy przede wszystkim na szybkim dostępie, może potraktować Twoje tempo jako odrzucenie, karę albo obrazę. Kochani, moje statystyki pokazują, że ponad 53% osób, które regularnie oglądają moje materiały, nie subskrybuje tego kanału. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj go. To nie jest tylko kliknięcie. To realna pomoc w dotarciu z tą wiedzą do kolejnych osób, które próbują zrozumieć traumę, narcystyczną przemoc i proces odbudowy po trudnych relacjach. W ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał, zwiększasz jego zasięgi i wspólnie tworzyć przestrzeń, która może zmienić czyjeś życie na lepsze. Dziękuję za Twoje wsparcie.
Dlaczego on wydawał ci się tak niewiarygodnie podobny do ciebie? Drugim właśnie mechanizmem tej szybkiej intensywności w relacji jest to podobieństwo. Być może lubiliście tę samą muzykę, mieliście podobne doświadczenia, ten sam stosunek do rodziny, pieniędzy, podróży, duchowość albo do pracy. Być może kończył twoje zdanie, mówił ja też, mam dokładnie tak samo, wreszcie ktoś mnie rozumie. Postrzeganie podobieństw naprawdę zwiększa atrakcyjność. Kiedy spotykasz człowieka, który zdaje się podzielać opinię czy twój świat, napięcie spada. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć, czujesz się rozpoznana. Czujesz, że nie jesteś dziwna, ani zbyt intensywna, ani zbyt wrażliwa, albo zbyt wymagająca. Podobieństwo mówi, jesteśmy z tego samego miejsca. A kiedy przez lata czułaś się nierozumiana, to zdanie może brzmieć jak powrót do domu. Samo dopasowanie nie jest niczym podejrzanym. Ludzie naturalnie dostrajają się do siebie, przejmują gesty, rytm rozmowy, niektóre słowa, zwracają uwagę na wspólne punkty. W zdrowej relacji to część tworzenia więzi. Problem zaczyna się wtedy, kiedy lustro nie odbija człowieka, tylko twoje pragnienia. Kiedy druga osoba bardzo szybko odkrywa, co jest dla ciebie ważne, a następnie przedstawia siebie dokładnie jako odpowiedź na twoje potrzeby. Mówisz, że najbardziej cenisz lojalność? On odpowiada, ja zawsze byłem lojalny, tylko wszyscy jego zawodzili. Mówisz, że boisz się emocjonalnej niedostępności? On zapewnia, że pragnie głębokiej rozmowy i więzi i nigdy nie ucieka od uczuć. Mówisz, że marzysz o spokojnym domu, po kilku dniach opisuje kuchnię, ogród i wspólne poranki. Mówisz, że nie chcesz już relacji, w której wszystko dźwigasz sama. On natychmiast mówi, przy mnie już nigdy nie będziesz musiała. I przejmuje wszystkie zadania, możliwe i obowiązki za ciebie. I mówi, odpocznij, zostaw, ja się tym zajmę. To może być świadoma strategia. Może być też sposobem funkcjonowania człowieka, który w danym momencie sam wierzy w wersję siebie, którą tworzy. Nie zawsze musimy wiedzieć, ile w tym było chłodnej kalkulacji, a ile takiej niestabilnej tożsamości. To nie znaczy, że ludzie tak się zachowujący są od razu manipulują. Wcale nie, mogą tacy być. Ale ważne jest, co dzieje się potem i te drobne pęknięcia w międzyczasie. Bo dla ciebie ważniejszy jest skutek. Zaczęłaś widzieć nie tylko człowieka, którego dopiero poznałaś, zaczęłaś widzieć rozwiązanie własnej historii. I tu znajduje się jedna z najważniejszych różnic. Prawdziwe dopasowanie ujawnia się nie wtedy, kiedy dwoje ludzi mówi jesteśmy tacy sami, lecz wtedy, kiedy mogę pozostać blisko, odkrywając, że nie jesteśmy tacy sami. I każdy może zachwycić się podobieństwem. Dojrzałość widzisz dopiero, kiedy jest różnica. Zawsze to powtarzałam w związku, że najważniejsze jest, żebyśmy umieli szanować odmienność naszych potrzeb i naszą odmienność. Co się dzieje, kiedy masz inne zdanie? Czy on jest ciekawy twojej perspektywy? Czy raczej czuje się źle albo zaczyna to kwestionować? Czy może zmienić zdanie, czy możesz zmienić zdanie bez oskarżenia? Bez oskarżenia, że już nie jesteś tą osobą, którą poznał. Czy możesz mieć własne tempo przyjaciół i potrzeby, czy bliskość istnieje tylko wtedy, kiedy jesteś jego odbiciem. Bo człowiek, który kocha, stopniowo poznaje twoją odrębność. Człowiek, który kocha własne odbicie w tobie, zaczyna cię karać, kiedy przestajesz je pokazywać. Więc kiedy bycie widzianą mylisz z byciem poznaną? Na początku mogłaś mieć takie poczucie, że on widzi cię lepiej niż ktokolwiek. Ja pamiętam, jak byliśmy w centrum Londynu, gdzieś na jakimś koncercie czy na mieście, szliśmy ulicami, tam są zawsze duże tłumy. I pamiętam, jak on mówi coś takiego, on próbował wyłapać we mnie takie rzeczy. No wiecie, jak jest tłum ludzi, no to schodzisz im z drogi, to jest oczywiste. I on mnie obserwował, ale ta obserwacja była dość nieudolna, ponieważ stwierdził w pewnym momencie, wiesz kochanie, ja się troszkę martwię o ciebie, ty chyba nie lubisz tłumów, ty się chyba tu źle czujesz. Zaskoczyło mnie to, bo nikt nigdy w ten sposób tego nie interpretował i ja się nie boję tłumów. Ale jak są tłumy ludzi, no to wiadomo, że ten tłum się nie wciskam, tylko go omijam, żeby przejść swobodnie. To jest dla mnie oczywiste. Ale nie ma to nic wspólnego z lękiem. Więc
Bycie zauważoną nie jest jeszcze tym samym, co bycie poznaną. Ktoś może błyskawicznie rozpoznać Twoje emocje, a jednocześnie nie szanować Twojej autonomii. Może zapamiętać wszystkie Twoje rany, a później używać ich w konflikcie. Może podziwiać Twoją siłę, dopóki ta siła pracuje na jego korzyść. Może zachwycić się Twoją niezależnością, dopóki ta niezależność nie oznacza decyzji, której on nie kontroluje. Może powiedzieć: znam Cię, kiedy tak naprawdę zna tylko tę wersję Ciebie, która odpowiada jego potrzebom. Prawdziwe poznanie człowieka wymaga zgody na odkrywanie go w czasie. Wymaga ciekawości także wtedy, kiedy odpowiedź jest inna od oczekiwanej. Wymaga miejsca na zmianę, sprzeczność i złożoność. Kontrola działa inaczej. Kontrola nie chce Cię poznać, nie chce Cię poznawać w nieskończoność. Ona chce Cię szybko zdefiniować. Ty jesteś ta dobra. Ty jesteś inna niż wszyscy. Ty nigdy mnie nie skrzywdzisz. Ty jako jedyna mnie rozumiesz. Na początku te zdania brzmią jako komplement, ale w środku każdego z nich może ukrywać się jakaś rola. Masz być dobra, czyli nie stawiać granic. Masz być inna niż wszyscy, czyli nie rozczarować go, jak rzekomo rozczarowali go inni. Masz nigdy go nie skrzywdzić, czyli nie powiedzieć prawdy, która zaboli. Masz rozumieć go jako jedyna, czyli brać odpowiedzialność za emocje, których on sam nie chce regulować. Wtedy komplement staje się kontraktem. Dostajesz komplement, którego nigdy świadomie by Ci nie dał. Czyli to jest kontrakt, którego Ty nigdy świadomie nie podpisałaś. Ale za chwilę pokażę Ci, jak ten kontrakt zostaje przypieczętowany przez jeden z najmocniejszych elementów początku. Pewność. Pożyteczna pewność: ja już wiem, że to Ty. Zdrowy człowiek na początku może być zachwycony, może mieć nadzieję, może powiedzieć: bardzo mi na Tobie zależy, ale nadal rozumie, że dopiero Cię poznaje. Osoba w narcystycznym albo kontrolującym wzorcu może przynieść coś znacznie bardziej odurzającego niż sam zachwyt. Absolutną pewność. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie czułam, wszystko jedno. Wiem, że będziemy razem. Ty jesteś kobietą, na którą czekałem. Po co mamy tracić czas, skoro oboje już wiemy? Ta pewność jest potężna, ponieważ usuwa najbardziej niewygodną część początku relacji — niepewność. Nie musisz się zastanawiać, czy dzwoni 10 razy. Nie musisz pytać, czy mu zależy. Mówi o wspólnej starości. Nie musisz zgadywać go, dokąd to zmierza. On już wybiera miejsce, w którym będziecie mieszkać. Jeżeli wcześniej spotykałaś ludzi emocjonalnie chłodnych, niezdecydowanych albo niejasnych, taka pewność może wyglądać jak dojrzałość. Wreszcie ktoś wie, czego chce. Wreszcie nie muszę walczyć o uwagę. Wreszcie nie siedzę przy telefonie, nie zastanawiam się, co oznaczają te 3 słowa w SMS-ie i te 3 kropki i ta ikonka. Tylko że pewność wypowiedziana na początku nie może jeszcze pochodzić z głębokiej wiedzy o Tobie. Ona pochodzi z pragnienia, fantazji, wyobrażenia albo potrzeby. Człowiek może być pewny własnego uczucia w tej chwili. Nie może uczciwie być pewny całej wspólnej przyszłości, zanim pozna Was oboje w rzeczywistości. To nie znaczy, że każda szybka deklaracja jest kłamstwem. Nie. Czasami ludzie naprawdę są porywczy, zakochani i szczęśliwie budują później trwałą relację. Tak wyglądało moje pierwsze małżeństwo. Różnicę poznajesz po tym, czy deklaracja zostawia Ci wolność. Zdrowa nadzieja mówi: bardzo tego chcę i zobaczymy, co razem zbudujemy. Kontrolująca pewność siebie mówi: już zdecydowałem. Co to znaczy? A Ty masz wejść do tej historii. Zdrowa miłość zaprasza, kontrola ogłasza. I kiedy próbujesz zwolnić, nie słyszysz: rozumiem, słyszysz: dlaczego wszystko psujesz? Czego się boisz? Myślałem, że czujesz to samo. Ja słyszałam, że jestem taką sarenką, co wychodzi z lasu i się wszystkiego boi i taka jest spłoszona i przestraszona i na skraju lasu stoi taka przerażona, że jestem taka sarenka. Chodź, nie bój się, chodź się przytul, wszystko będzie dobrze. W ten sposób tempo staje się tempem lojalności. To było piękne, rozumiecie? Ale jeżeli potrzebujesz czasu, rzekomo nie kochasz wystarczająco. Tak, to też pamiętam. Jeżeli masz pytania, rzekomo nie ufasz. Jeżeli zachowujesz własne życie, rzekomo nie jesteś gotowa na prawdziwą bliskość. Zauważ, co się wtedy dzieje. Nie oceniasz już, czy jego tempo jest dobre dla Ciebie. Zaczynasz udowadniać, że jesteś wystarczająco odważna, otwarta, zakochana, żeby za nim nadążyć.
I właśnie wtedy możesz przekroczyć własne granice. Nie dlatego, że ich nie masz, ale dlatego, że granica została przedstawiona jako przeszkoda na drodze do wielkiej miłości. Jeżeli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zapraszam Cię na egoexplain.com. W menu znajdziesz książki, gdzie możesz nabyć e-booka i audiobooka w wersji polskiej i już wkrótce także wersji angielskiej, a także testy orientacji dla osób po narcystycznej relacji. Wkrótce będą też testy dla osób, które są w narcystycznych relacjach, żeby mogły zbadać, w jakich relacjach właściwie są. Jeżeli czujesz, że Twój układ nerwowy nadal żyje w trybie przetrwania, możesz skorzystać również z 7-dniowej mapy odbudowy darmowej oraz 30-dniowej mapy powrotu do siebie. Wkrótce pojawią się także bardziej rozbudowane programy wspierające proces odbudowy po traumie. Jeżeli potrzebujesz bezpiecznej przestrzeni i kontaktu z osobami, które przechodzą podobną drogę, wejdź w zakładkę Kontakt i dołącz do naszej darmowej społeczności na Discordzie. Pamiętaj, odbudowa nie zaczyna się wtedy, gdy znikają wszystkie trudne emocje. Odbudowa zaczyna się wtedy, gdy przeszłość przestaje być jedyną przyszłością, jaką potrafisz sobie wyobrazić. Przyszłość, która zaczyna działać, zanim jeszcze istnieje. Więc kolejną częścią przeznaczenia jest przyszłość. Nie tylko to, kim on dzisiaj jest, ale to, kim macie się stać razem. Wspólne podróże, dom, biznes, rodzina, nowe miasto, może nowy kraj, te spokojne poranki, święta, wspólna starość. Życie, które wreszcie ma wyglądać tak, jak zawsze chciałaś. Pijmy z szampana, pijmy z kryształów. Ja takie rzeczy słyszałam. Więc kiedy o tym rozmawiacie, przyszłość zaczyna wywoływać emocje już teraz. Możecie poczuć radość z domu, którego jeszcze nie ma, bezpieczeństwo z decyzji, które jeszcze nie zostały podjęte, wdzięczność za opiekę, której jeszcze nie doświadczyłaś w trudnym czasie, bo już Ci obiecano, że wszystko będzie robił. Boże, ja słyszałam, że będzie się zajmował mną. Gdybym była niesprawna na starość, to On będzie mi nawet pieluchy zmieniał. On się tak zatroszczy, On wszystko dla mnie zrobi i koło mnie zrobi, gdyby trzeba było. To nie jest żadna głupota. Ludzki umysł reaguje na wyobrażenia. Właśnie dlatego planowanie może dawać nadzieję, a przewidywanie zagrożenia może wywołać lęk, zanim cokolwiek się wydarzy. Ale przyszłość może również stać się emocjonalnym kredytem. Zaczynasz inwestować dzisiaj w zamian za życie, które ma nadejść jutro. Wybaczasz pierwszą niespójność, bo przecież macie wspólny plan. Ignorujesz niespokojny komentarz, bo on już przedstawił Cię swojej rodzinie, znajomym jako tę jedyną. Rezygnujesz z własnego tempa, bo bilety zostały już kupione. Rozumiecie? Tłumaczysz wybuch stresującym okresem, bo za miesiąc macie zamieszkać razem i wtedy wszystko się uspokoi. Bronisz relacji nie tylko ze względu na to, jaka jest. Bronisz całej przyszłości, której już zdążyłaś emocjonalnie zamieszkać. I dlatego utrata takiej relacji boli często bardziej, niż wynikałoby to z jej długości. Nie tracisz jedynie człowieka poznanego kilka miesięcy temu. Ty tracisz dom, ty tracisz podróże, rozmowy, wersję siebie, która miała wreszcie być kochana bez walki. Tracisz historię, która w Twoim wnętrzu zdążyła już trwać wiele lat. To kolejna ważna prawda. Czasami nie przywiązujesz się wyłącznie do człowieka. Przywiązujesz się do przyszłości, którą uruchomił w Twojej wyobraźni. Dlatego później, nawet kiedy zachowanie przeczy słowom, próbujesz odzyskać początek. Nie walczysz o relacje, walczysz o obietnicę, że całe wcześniejsze cierpienie wreszcie musi mieć sens, ale przyszłość nie jest dowodem charakteru. Plan nie jest zobowiązaniem, dopóki nie pojawia się konsekwentne działanie. Obietnica nie jest opieką. Wizja wspólnego domu nie mówi Ci jeszcze, czy w tym domu będziesz mogła spokojnie powiedzieć nie. Dlaczego ciało mówi, to jest ważne? Właśnie, to przyspieszenie, czekanie na wiadomość, energia, dzięki której niemal nie potrzebujesz snu, wrażenie, że kolory są mocniejsze, muzyka brzmi inaczej, a codzienność nagle odzyskała znaczenie. Łatwo powiedzieć później, to było uzależnienie, ale takie jedno słowo często bardziej zaciemnia niż wyjaśnia.
Twój organizm reagował na połączenie wielu rzeczy naraz. To było uzależnienie, to prawda, ale Twój organizm reagował także na nowość, uwagę, oczekiwanie, niepewność, pobudzenie, ulgę, pragnienia, nadzieję. Nie potrzebujemy wymyślać historii o jednym hormonie czy jednym obszarze mózgu, żeby zrozumieć, że tak intensywne doświadczenie może zostać zapisane jako wyjątkowo ważne. W ciele, w mózgu, w hormonach, wszędzie. Wszystko jest rozregulowane. Szczególnie jeśli przed tą relacją długo żyłaś w emocjonalnym niedostatku albo byłaś w związku, który był chłodny. Może byłaś, nie wiem, samotna w małżeństwie, poprzedni partner był chłodny, może od lat zajmowałaś się wszystkim, tylko nie sobą, może przestałaś wierzyć, że ktoś jeszcze może patrzeć na ciebie z zachwytem i we wszystkim cię wyręczać. Wtedy jego uwagi nie było odbierane jako zwykła uwaga. Była kontrastem, rozumiesz? Po długim chłodzie ciepło nie wydaje się po prostu ciepłym, wydaje się ocaleniem. Najtrudniejsza prawda. Rozpoznałaś nie tylko jego. Możliwe, że na początku nie rozpoznałaś człowieka przeznaczonego. Rozpoznałaś obietnicę. Obietnicę, że już nie będziesz sama w związku, sama w wielu rzeczach, w zadaniach, sprawach, przyszłości, że ktoś wreszcie wybiera cię bez wahania, że nie będziesz musiała zasługiwać na uwagę, że twoja wrażliwość przestanie być problemem, że to, czego brakowało ci w domu, poprzedniej relacji albo przez całe życie, właśnie do ciebie przyszło. To dlatego ta osoba mogła wydawać się tak znajoma. Nie zawsze dlatego, że była podobna do ciebie. Czasami dlatego, że poruszała bardzo stary układ emocjonalny. Tęsknotę, niepewność, potrzebę udowodnienia swojej wartości albo nadzieję, że tym razem historia zakończy się inaczej. Albo też po prostu tak cię zachwycił i tak cię pociągnął i tak wyręczył we wszystkim, że uwierzyłaś, że to jest tak wielka miłość, że jej nie można się po prostu oprzeć i nie można jej odrzucić. Więc jeśli czasami wystarczy, że trafiłaś na człowieka bardzo przekonującego w momencie, kiedy pragnęłaś bliskości. Czasami zadziałała kombinacja uroku, podobieństwa, tempa, obietnicy, inteligencji, doświadczenia i siłą nie chronią automatycznie przed kimś, kto potrafi wzbudzić zaufanie. Ale jeżeli ta relacja dotknęła czegoś starszego, to nie jest wyrok, to jest tylko informacja. Bo być może największym darem tej wiedzy nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego on to zrobił. Jest nim odpowiedź na pytanie, jaką obietnicę zobaczyłam w nim tak wyraźnie, że przestałam sprawdzać, czy on naprawdę potrafi ją spełnić. Być może obiecał ci wreszcie ten cudowny odpoczynek, to, że ty jesteś tą jedyną, ochronę, zachwyt, a może życie odważniejsze niż to, które prowadziłaś, może poczucie, że wreszcie jesteś ta cudowna, wystarczająca. Ta potrzeba nie jest wstydem, ona pokazuje ci, co domaga się dziś opieki z twojej strony. Już nie za cenę oddania komuś całej władzy, tylko żebyś sama o to mogła zadbać. I tu historia zaczyna wracać do ciebie. Jak teraz nie pomylić przeznaczenia z przyspieszeniem? Nie chodzi o to, żebyś od dziś nie ufała nikomu. Nie chodzi o to, żebyś podejrzewała każdą czułość, analizowała każdy komplement, uciekała, gdy ktoś tobą jest zachwycony. Po toksycznej relacji bardzo łatwo przejść z jednego skrajnego miejsca do drugiego. Kiedyś wierzyłam za szybko, więc teraz nie uwierzę nigdy. Więc to również odbiera ci życie. Potrzebujesz nie mniej serca w nowej relacji, potrzebujesz więcej czasu, więcej uczucia w podejmowaniu decyzji i więcej czasu pomiędzy uczuciem a decyzją, rozumiesz? I więcej czucia siebie bardziej w podejmowaniu decyzji. Możesz cieszyć się początkiem, jednocześnie obserwować. Możesz być poruszona i nadal nie składać obietnic, których jeszcze nie jesteś gotowa złożyć. Możesz powiedzieć, to jest wyjątkowe, ale bez dodawania, że bezpieczne. Jeśli chcesz sprawdzić, czy piękny początek ma fundament, zwróć uwagę na 6 rzeczy. Po pierwsze, co dzieje się, kiedy zwalniasz? Powiedz, bardzo mi na tobie zależy, ale chcę dać sobie czas. Nie patrz tylko na słowa, patrz na zmianę temperatury. Czy nadal jest życzliwy, czy szanuje twoje tempo, czy próbuje wzbudzić poczucie winy, czy robi się chłodny, wycofuje uwagę albo sugeruje, że stracisz swoją szansę. Tempo, które wymaga posłuszeństwa, nie jest romantyzmem, jest presją. Po drugie, co dzieje się przy małym nie? Nie zaczynaj od wielkiego testu. Życie samo przynosi małe granice. Dzisiaj nie mogę rozmawiać. Nie chcę jeszcze podejmować tej decyzji. Wolę wrócić sama. Nie zgadzam się. Bezpieczny człowiek nie musi lubić twojej granicy, ale nie będzie odbierał ci prawa do niej. Po trzecie, czy ciekawość przeżywa różnice?
Na początku łatwo było być zainteresowanym tą osobą, która nas podziwia i potwierdza, tak? Pytanie brzmi, czy zainteresowanie pozostaje, kiedy ujawniasz coś, co nie pasuje do jego obrazu? Czy słyszy Twoją odpowiedź, czy poprawia Cię, mówiąc, nie, Ty tak naprawdę jesteś inna? Czy pozwala Ci być złożoną osobą, czy stale przywraca Ci do roli, którą dla Ciebie napisał? Po czwarte, czy słowa dogania zachowanie? Nie musisz odrzucać obietnic. Przestań jedynie wypłacać im pełną wartość przed terminem. Jeżeli mówi, że jest odpowiedzialny, obserwuj tę odpowiedzialność. Jeżeli mówi, że zawsze rozmawia o problemach, zobacz pierwszy problem. Jeśli mówi, że szanuje kobiety, słuchaj, jak mówi o byłych partnerkach, współpracownicach i kobietach, od których niczego nie potrzebuje, podwładnych. Jeżeli mówi, że chce wspólnej przyszłości, sprawdź, czy potrafi być rzetelny w teraźniejszości. Po piąte, czy relacja przeżywa zwyczajny dzień. Nie poznajesz człowieka tylko w restauracji, podróży i podczas nocnych rozmów. Spektakularny początek pokazuje zdolność do stworzenia życia, do stworzenia wrażenia, ale codzienność dopiero pokaże Ci zdolność do stworzenia prawdziwego życia i na tym należy się skupić. Jak dalej na początku relacji sprawdzić, czy rzeczywiście ta relacja to jest ta właściwa? Czy po błędzie następuje naprawa? Każdy człowiek popełnia błąd, ale każdy czasem zareaguje źle i każdy może się unieść. Ale dojrzałość nie mierzymy braciem potknięć, tylko zdolnością do ich rozpoznania i naprawienia. Czy potrafi powiedzieć, zrobiłem to, rozumiem, jak to na Ciebie wpłynęło, nie będę przerzucał tego na Ciebie, chcę to zmienić. Czy zamiast tego dostajesz wyjaśnienie, dlaczego jej zachowanie w rzeczywistości to jest Twoja wina? To właśnie naprawa, a nie perfekcyjny początek jest jednym z najlepszych sprawdzianów relacyjnej dojrzałości. Możesz też prowadzić prosty zapis w 3 kolumnach. Co czuję, co wiem, co obserwuję w czasie. Czuję się wyjątkowa. To ważna prawda o Twoim doświadczeniu. Wiem, że znamy się 3 tygodnie, to ważny fakt. Obserwuję, że po mojej odmowie przez 2 dni mnie ignorował. To ważna informacja o wzorcu. Nie musisz wybierać między sercem a rozumem. Możesz pozwolić im pracować razem. I teraz domknięcie. Co było prawdziwe, należy do Ciebie. Być może początek tej relacji naprawdę był jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń Twojego życia. Być może naprawdę obudził w Tobie radość, odwagę, zmysłowość, nadzieję i poczucie, że możesz żyć od nowa. Nie musisz oddawać tych części siebie człowiekowi, który je uruchomił. To, że przy nim zaczęłaś znowu marzyć, nie znaczy, że marzenia należą do niego. To, że przy nim poczułaś się żywa, nie znaczy, że on był źródłem Twojego życia. To, że zobaczyłaś w nim przyszłość, nie znaczy, że tylko z nim możesz ją zbudować. Może największą iluzją nie było nawet to, że on jest jedyny. Może największą iluzją było przekonanie, że to, co w Tobie obudził, zniknie razem z nim. Nie zniknie! Zachwyt jest Twój. Zdolność do bliskości była Twoja. Odwaga, z jaką otworzyłaś się, była Twoja. Pragnienie życia było Twoje. Teraz potrzebujesz połączyć się żywą częścią siebie z czymś, czego wcześniej mogło zabraknąć. Rozumiesz? Obserwacja, granice i zgoda na to, że prawdziwa miłość nie musi udowadniać swojej wielkości, odbierając Ci prawo do własnego tempa czy własnych granic. Początek wyglądał jak los na loterii wygrany, bo dotknął w Tobie czegoś bardzo głębokiego. Ale los, który wymaga, żebyś porzuciła siebie, nie prowadzi Cię do domu. Prawdziwa bliskość nie boi się czasu, nie boi się pytań, nie boi się Twojego nie. Ja byłam, mnie próbowała ta osoba złamać, pozbawić moich potrzeb i zmusić, żebym dostosowała się do jego standardów, a ze swoich po prostu zrezygnowała. I to były drobiazgi, słuchajcie. To były drobiazgi, naprawdę. Nie potrzebuję, żebyś przestała być odrębna, aby udowodnić, że kochasz. Rozumiesz? To ma być osoba, która nie boi się też Twojego nie. Więc jeżeli ten film nazwał coś, czego długo nie potrafiłaś wyjaśnić, napisz w komentarzu jedno zdanie. To, co czuję, jest ważne. To, co wybieram, sprawdzam w czasie. I zapamiętajcie to. Możesz też napisać, który element najmocniej tworzył u Ciebie poczucie przeznaczenia. Podobieństwo, szybka bliskość, absolutna pewność czy wspólna przyszłość, bez opowiadania prywatnych szczegółów oczywiście. Samo nazwanie mechanizmów często przywraca jasność.
W następnym odcinku pójdziemy o krok dalej. Zobaczymy najbardziej niebezpieczny moment relacji w chwili, w której intensywność przestaje być tylko zachwytem, a zaczyna stawać się kontrolą. Bo właśnie tam wiele osób zaczyna tracić siebie, nadal wierząc, że walczy o miłość. Dbajcie o siebie, kochani. Serduszko dla Was.